Witam po raz kolejny na kanale Polacy w Ameryce Łacińskiej. Jeszcze raz Marek z Panamy. Jesteśmy ciągle w Kolumbii, w Medellin. Agnieszka trochę się rozkręciła, jak to często bywa. Najlepsza część zaczyna się już po zakończeniu wywiadu, gdy dochodzi jeszcze ten i tamten temat i wszystkie są bardzo ciekawe. Tak więc zapraszam do drugiej i ostatniej części wywiadu z Agnieszką z kolumbijskiego Medellin. Ale to jest ciekawe, zaskoczyłaś mnie z tym, że akurat byłaś na tym wybrzeżu Pacyfiku Kolumbii, które prawie nie istnieje. Ono jest niesamowicie długie, tylko że tam za bardzo nie ma dojścia, tam nie ma żadnych dróg, chyba że z Cali chyba jedna szosa dochodzi tam i tam jest jakieś większe miasto, ale tak no to nie ma właściwie tam za bardzo miast, trzeba dolatywać samolotami na to wybrzeże. Tak, no to byłacie tak. Jeszcze raz w którym miejscu? To jest taka zatoka Solano, Bahia Solano. To jest ta zatoka w sumie słynie z tego, bardzo bym chciała, akurat my nie pojechaliśmy w sezonie odpowiednim, także mam nadzieję tam wrócić na to, żeby obejrzeć wieloryby, bo one tam przypływają w lipiec, sierpień. Ale też na przykład jest żółwi dużo, można zobaczyć jak te małe żółwiki, można wypuścić żółwiki do Pacyfiku, także na pewno jest tam dużo mniej, jest to mniej turystyczne. Faktycznie, żeby tam się dostać, no to z reguły trzeba dolecieć samolotem, ale jest to dość blisko Medellin, bo my tam leciliśmy może z pół godziny, 40 minut, więc z reguły się leci takimi, oni to nawet tutaj nazywają aerotaxi, bo to jest taka awionetka tam na 10 osób, taki mały samolocik i jak zobaczyłam, szczerze mówiąc, jak zobaczyłam w ogóle to lotnisko tam, to właściwie to nie jest lotnisko, to jest po prostu kawałek utwardzonej drogi, taki do utwardzonego terenu, żeby można było wylądować, a samo lotnisko to jest taki po prostu hangar metalowy i to wszystko. Także faktycznie jest to dużo mniej popularne, bo ciężko jest się tam dostać. No i na przykład my, żeby się dostać do naszego hotelu, no to też musieliśmy, że tak powiem, musiał po nas przyjechać łódką ten właściciel i nas zabrać, bo teoretycznie jakby jest połączenie lądowe, no ale tam nie ma żadnej drogi, więc jakby oni się poruszają głównie łodziami. Także no to jest takie trochę inne doświadczenie. I akurat tutaj wrzucę taką krótką historyjkę, bo to ma coś wspólnego z tymi wielorybami, o których wspominałaś. My tutaj w Panamie mieszkamy akurat po stronie Pacyfiku i gdzieś tak 2 tygodnie temu kolega, który bardzo lubi wybierać się tam na Pacyfik na ryby, opowiadał mi historię sprzed 2 tygodni, więc w sumie to było gdzieś tak miesiąc czasu temu. On mówi, byliśmy i co, udało się wam złapać? Nie, nic nie było, same wieloryby były. I taki znajomy właśnie stwierdził, a po chuj mi te wieloryby, chciałbym rybę zwykłą złapać. No. Także tutaj jest taka trochę inna egzotyka, takie inne problemy akurat takie związane z tym regionem. Ale akurat Kolumbia jest z czegoś takiego znana, ponieważ kultura kolumbijska jest bardzo bogata i to akurat przejawia się w samej muzyce. Czy akurat coś o tym słyszałaś? W ciągu tych 10 miesięcy udało ci się coś tam zauważyć? Jakieś rodzaje muzyki, które lubisz, które za bardzo nie? Jak to jest? No tak, zdecydowanie kultura kolumbijska jest bardzo, bardzo bogata i faktycznie jednym z takich bardziej popularnych albo taką typowym gatunkiem muzycznym kolumbijskim jest vallenato. I też jest dużo taki wpływ, bo kiedyś vallenato w ogóle tak tradycyjnie to była taka forma opowiadania historii. Więc to były takie właśnie ballady, które kiedyś jakby jak się chciało przekazać jakąś wiadomość z jednego miejsca na drugie, to się takiego, że tak powiem, wynajmowało takiego grajka i on taką historię taką właśnie opowiadał w formie piosenki. Akurat to vallenato to kojarzy mi się z takim okresem muzyki w Polsce, może lata 60. czy tam 70. i to było takie melancholijne, tylko tutaj jest jeszcze takie 3-4 stopnie bardziej melancholijne niż to było kiedyś w Polsce. No i tak fajnie słucha się to w XXI wieku i tak no tutaj chyba epoki mi się trochę pomieszały, ale taka muzyka fajna jest.
Ale ja zauważyłem akurat coś takiego, że na przykład to, co się lansuje w tych głównych mediach, to niekoniecznie jest to, co ludzie najbardziej chcą słuchać. I akurat Badzinaton to jest coś, oczywiście jest to zupełnie inne, ale coś na zasadzie polskie disco polo. Jest tak, że no w porządku, w radiu to się tego za bardzo nie usłyszy. Oczywiście w Kolumbii to się bardzo dużo słyszy w radiu, w zależności od stacji to Badzinato, ale jak na przykład są te takie wycieczkowe statki w Gatapé, to nie ma żadnego reggaeton, absolutnie nie ma. Tutaj jest tylko same Badzinato, bo to wtedy każdy tańczy, każdy śpiewa, to reggaeton, no to jest takie, okej. To ja powiedziałam, że w Medellin niestety reggaeton jest dość popularny, zwłaszcza, bo to też to jest trochę chyba inny rodzaj turystów tu przyjeżdża sporo osób, czy to ze Stanów, czy z Europy, żeby na przykład być takim digital nomad, więc bardzo często to są osoby tak 25 lat, coś takiego, raczej takie młodsze, no i właśnie chyba oni lubią, także bardzo często właśnie można tutaj usłyszeć. Ale wiesz co, ja zauważyłem tak, że tak to inaczej. Tutaj też właśnie mieliśmy takie dyskusje, dlaczego tutaj jest reggaeton, a kiedy oni słuchają tej lokalnej, takiej też fajnej muzyki. Ja zauważyłem, że tak, jak jest większa impreza, jest więcej osób, to zawsze jest reggaeton, bo to jest coś takiego, na topie to wypada słuchać. A jak jest taka impreza, że tam 4 osoby czy 3 osoby, no to jest zawsze to lokalne, panamskie, takie coś a la Badzinato, ale w wykonaniu akurat panamskim. Ale czy na przykład może, Agnieszka, miałaś coś do czynienia z tymi, nie wiem jak nazywają się akurat w Kolumbii takie slumsy, bo to nie są favelas? Comuna 13? Comuna 13, właśnie, dokładnie. Wiesz co, byłam tam 2 razy, ostatnio nawet niedawno, bo to w ogóle też jest dość blisko miejsca, w którym my mieszkamy, to są 3 stacje metra, także możemy się tam wybrać dość łatwo. Natomiast co ciekawe, jak byłam tam pierwszy raz, to pojechałam tam właśnie z moim partnerem i akurat odwiedziła nas też jego mama, więc pojechała też jego mama i jego siostra. Więc jakby 3 osoby, 3, że tak powiem, rodowitych Kolumbijczyków i oni wszyscy byli też tam pierwszy raz. Więc jakby tak pojechali ze mną i też oczywiście mieliśmy przewodnika, więc też jakby nawet oni mówią, nawet jak jest się z Kolumbii, to i tak trzeba mieć przewodnika w tej dzielnicy. Więc jakby, no jest to... Ja myślę, że tak, jak się przyjeżdża do Medellin, jak się jest pierwszy raz, to uważam, że chyba warto pojechać i zobaczyć, bo tam jest, no po pierwsze, żeby trochę zrozumieć historię, bo jednak faktycznie tam opowiadają tą historię i wydaje mi się, że tak raczej dość, może szczerze, w sensie wiadomo, że jak dla turystów, ale jednak opowiadają też o tej jakby trudnej historii i o tym, jak, że tak powiem, przekształcili to, tak, że faktycznie teraz to jest taka dzielnica takiego street artu, tam jest dużo graffiti, jest właśnie dużo osób, które tam tańczą na ulicy, coś sprzedają, ale jest to bardzo turystyczne miejsce. Akurat Medellin jest znany z takich grubych bab na pomnikach. Czy coś o tym słyszałaś? W sensie rzeźby Botero. No są takie no to słyszałaś. Bardzo ładne rzeźby. Nie wiem, co tu się... Słyszysz coś? Przepraszam. Tak, sąsiedzi się okładają chyba tam, tak? Także tak, można w Medellin podziwiać takie rzeźby. One, że tak powiem, są takich osób puszystych. Nie są tylko to, w sensie na zewnątrz można oglądać rzeźby, ale jest też muzeum, gdzie również są obrazy. Także jest to jedna z takich ciekawych atrakcji turystycznych. Powiedz mi, Agnieszka, jak udało Ci się przestawić na kolumbijską kuchnię? Lepsza od polskiej, inna od polskiej, czy jest gorsza od polskiej? Inna, zdecydowanie inna, ale tutaj też chyba warto zaznaczyć, że ta kolumbijska kuchnia jest też bardzo różnorodna, tak samo jak cała Kolumbia jest różnorodna, że zupełnie co innego się je gdzieś właśnie na wybrzeżu, a zupełnie co innego w górach i to też zależy gdzie. Może takim przykładem mogę powiedzieć, że w Medellin takim bardzo popularnym śniadaniem jest arepa, więc jakby taki placek kukurydziany, ale na przykład jak się pojedzie właśnie na wybrzeże Pacyfiku, to arepy w ogóle się nie dostanie, więc tam jakby na śniadanie z reguły dostanie się takiego smażonego platana. A z kolei na przykład w Bogocie bardzo popularne śniadanie to jest taka zupa mięsna. Albo zupa z takim też z jajkiem, takim zbełtanym jajkiem w środku, że to jest taka mleczno-jajeczna zupa.
Akurat, Agnieszka, słyszę tam bardzo dużo psów. To ty mieszkasz w mieszkaniu czy w domu? W mieszkaniu mieszkamy, w mieszkaniu. Ja bym powiedziała, że jest w ogóle, i to jest chyba jedna z rzeczy, których najmniej lubię w Kolumbii, to jest jak to jest głośno. Nie wiem, czy też tak macie w Panamie, ale na przykład tutaj bardzo są cienkie ściany i bardzo są cienkie okna. W sensie okno w Kolumbii to jest tylko taka metalowa rama i jedna cienka szyba. Nie tak jak u nas, że jest takie okno tam dźwiękoszczelne, więc tutaj faktycznie jest tak, że słychać dużo. Ale my akurat często jak gdzieś tam jeździmy, to wiesz co, ponieważ już tam byliśmy w wielu miejscach, no to wiesz, znowu tam do Comuna Trece i znowu gdzieś tam na kolację, to za każdym razem staramy się jakąś inną ideę mieć o tym miejscu. I ostatnio wpadliśmy na pomysł i to się fajnie sprawdza. Udajemy, że szukamy mieszkań, dlatego wołamy Real Estate Agent i on nam wiesz, pokazuje te mieszkania, na przykład 3 w ciągu jednego dnia i sobie przy okazji możemy zobaczyć, jak tam ludzie mieszkają. I wiesz, tylko że w Medellin myśmy źle trochę zrobili, bo myśmy stwierdzili, że podamy, żeby jakieś fajne pokazały, wiesz, on nam pokazywało takie kurcze, wypasione same miejsca i tak, to trochę tak za bardzo nam pokazał, myśmy chcieli wcelować w ten środek, wiesz, tego rynku i nie udało się nam, bo ja pamiętam, gdzieś on jakieś wille pokazywał z widokiem, czy tam w wieżowcach, ale jakieś takie, nie wiem, 300 metrów kwadratowych jakieś i tam, wiesz, na takich 2 piętrach jeszcze, wiesz, połączone i tam wybór macie niesamowity akurat, jeśli chodzi o te mieszkania, to naprawdę sobie można tam ładny domek kupić i mieszkania. I wy macie akurat w Kolumbii takie niższe ceny niż w Panamie. Każdy tutaj w Panamie mówi, kurczę, w Kolumbii to można za to samo wiesz, kupić. Może nie 2 razy więcej, ale więcej niż akurat tutaj. Ja bym powiedziała, że to jest takie, to bardzo zależy. To znaczy faktycznie jest dużo takich bardzo ładnych miejsc i nowych takich mieszkań, ale co jest bardzo przykre, to one praktycznie wszystkie są pod osoby z zagranicy, tak? To znaczy w większości Kolumbijczyków, wiadomo, że są Kolumbijczycy, którzy mają dużo pieniędzy, ale jednak mówię o takim normalnej osobie, która po prostu gdzieś pracuje w jakiejś firmie, to po prostu ich nie stać, tak? Te ceny są tak wywindowane pod po prostu osoby, które przyjeżdżają głównie ze Stanów. I akurat, Agnieszka, tutaj mam takie troszeczkę inne pytanie, ponieważ dla bardzo wielu osób Ameryka Łacińska kojarzy się z tym, że ja się tam przeniosę i sobie będę gdzieś tam mieszkał na plaży, prawda? I Kolumbia ma duże plaże, i Kostaryka, i Panama, tutaj wiele krajów. A ty na przykład przeniosłaś się do dużego miasta. Czy na przykład jest szansa dla osoby takiej około 30, czy tam troszkę starszej, która jeszcze ma bardzo wiele lat, przepracować do emerytury, żeby do Ameryki Łacińskiej się przenieść i na przykład sobie tam znaleźć pracę w swoim zawodzie? Czy te stawki są na przykład porównywalne z tym, co jest w Polsce? One są wyższe, niższe? Jak to jest? To znaczy, ja bym powiedziała tak, na pewno można znaleźć pracę, przede wszystkim na pewno jak się mówi po hiszpańsku, bo bardzo dużo jest tak, że oni szukają osób, które mówią po angielsku, ale jednak hiszpański jest tutaj must have, więc jakby ciężko jest, jak się nie mówi po hiszpańsku w ogóle. Te osoby, które ja znam tutaj, to większość jest jednak digital nomad, jednak większość osób pracuje gdzieś zdalnie, bo jednak te stawki kolumbijskie są sporo niższe, więc po prostu jeżeli chce się żyć na podobnym poziomie, czy wyższym niż się żyło w Europie, to jednak większość osób się decyduje, żeby pracować zdalnie. Na przykład taka najniższa krajowa tutaj to jest około 1000 zł, więc jakby ten startowy punkt jest sporo niżej niż w Polsce, więc jakby to jest też taki, że to samo stanowisko, które mamy w Polsce, tutaj może być po prostu mniej dostaniemy, chyba że to jest właśnie jakaś taka firma międzynarodowa, ale z reguły oni też będą się starali, że tak powiem, jak najmniej zapłacić, tak? Bo jeżeli Kolumbijczycy mogą pracować za niższą stawkę, to czemu mają płacić obcokrajowcowi więcej? I tutaj akurat wspomniałaś trochę o cenach. Czy mogłabyś powiedzieć tak mniej więcej, ile kosztuje zakup albo wynajęcie takiego mieszkania z 2 sypialniami? To też bardzo dużo zależy od tego, gdzie. I jest tak, że
na przykład takie, jak się gdzieś tam poszuka typu na Airbnb właśnie dla takiego mieszkania, które jest umeblowane, takie, które możemy, że tak powiem, po prostu wejść i zacząć mieszkać, no to są takie 2 pokoje, to może być nawet około 5-6 tysięcy złotych. I tutaj mówię o takich właśnie raczej nowym budownictwie i to jest mieszkanie takie dla obcokrajowców. Bo ogólnie w Kolumbii jest tak, że tutaj jak się wynajmuje mieszkania, to one są puste. One są puste do tego stopnia, że jest tylko kuchnia i łazienka, ale na przykład w kuchni nawet nie ma lodówki, nie ma pralki. Więc jakby tutaj Kolumbijczycy z reguły kupują te rzeczy, jak się przemieszczają, tak jak zmieniają mieszkanie, to po prostu zabierają to ze sobą. Więc nie ma żadnych mebli. No i my na przykład mamy takie mieszkanie, tak dla porównania, to mamy około 100 metrów kwadratowych i płacimy około 2000 złotych, tak na złotówki. A w nowym właśnie takim nowe mieszkanie, tak powiem, pod wynajem dla osób z zagranicy, czyli takie, żeby było całkowicie umeblowane, no to jest właśnie na przykład 6000. Więc ja też większość osób, które znam, które tu przyjeżdżają, to na przykład wynajmują pokoje u kogoś. I taki pokój może kosztować 1000-1500 złotych. Jest to dobra lokata, właściwie Medellin dla digital nomads, ale mi się wydaje, może się mylę, że akurat takim krajem, gdzie naprawdę dla digital nomads przebicie jest niesamowite, to chyba numer 1 jest Argentyna. Ale numer 2, no to właśnie bardziej Kolumbia i Meksyk. A dlaczego Kolumbia i Meksyk jeszcze mają inne plusy, których Argentyna nie ma, to jest ten vibe, ten klimat. Jednak Argentyna jest taka bardziej jak Europa, z tym, że z jeszcze większymi problemami gospodarczymi. Kolumbia jest taka bardziej normalna, ale taka bardziej latynoska, takie inne podejście do życia. I jedne i drugie mają Manana Time, z tym, że z tego, co mówisz, jest chyba troszkę droższe. No i Kolumbia oczywiście ma bardzo duży plus dla digital nomad facetów, to słyszałem, no bo tam jest dużo Kolumbijek. Tak. No, ale ja bym powiedziała, że to też jest tak z tym digital nomad. Faktycznie to nie jest tak, że Kolumbia jest takim rajem, że faktycznie pewnie można na przykład znaleźć tańsze miejsce, ale jednak no, sporo osób się na to decyduje. No też są takie wizy, można dostać wizę roczną właśnie na tak, żeby pracować zdalnie, więc jest po prostu takie też rozwiązanie prawne. Oprócz tego, że no niektóre osoby przyjeżdżają właśnie tak na wizę turystyczną najpierw, później przedłużają, później właśnie na przykład digital nomad, więc faktycznie można po prostu trochę dłużej być w Kolumbii i mieć taką możliwość, żeby pracować zdalnie. A jeszcze co do tych cen, no to właśnie to jest to, że to się też bardzo zmieniło w przeciągu ostatnich lat. Tak jak tutaj rozmawiam z Kolumbijczykami, no to oni mówią, że oni pamiętają jeszcze, gdy właśnie na przykład dzielnica El Poblado była dzielnicą, gdzie mieszkali Kolumbijczycy, a teraz głównie ich na to nie stać. Jak ktoś tam ma dom, to z reguły bardziej się im opłaca to wynająć dla kogoś i się przenieść gdzie indziej. Ale wspomniałaś o czymś takim, że akurat jak przyleciałaś do Kolumbii, to nie mówiłaś po hiszpańsku. Teraz już mówisz w miarę dobrze po hiszpańsku, to jak rozmawialiście na samym początku z twoim partnerem? Po angielsku? Nie, my od samego początku rozmawialiśmy po angielsku, tak, więc my rozmawiamy po angielsku, no ale rodzina nie mówi po angielsku, właściwie tylko 2 kuzynów. Ale to jest bardziej wygodnie w taki sposób, nie? Tak, ale nie, no teraz jest już trochę lepiej i faktycznie mówię po hiszpańsku i nawet czasami jadę do rodziny, nawet chyba jutro pojadę zupełnie też tak spontanicznie, sama, właśnie po to, żeby trochę ten hiszpański potrenować z mamą, z ciociami, także tak, no jestem do tego zmuszona. Agnieszka, ale powiedz mi, czy już miałaś jakąś wizytę rodziny z Polski, a jak nie miałaś jeszcze, no to czy planujesz im pokazać trochę Kolumbii? Tak, jeszcze nie miałam okazji gościć tutaj mojej rodziny, ale mam nadzieję, że przyjedzie. Szczególnie mam nadzieję, że przyjedzie moja mama, która w ogóle wydaje mi się, że chyba bardziej się odnajdzie w Kolumbii niż ja. Jest taka bardziej przebojowa, także myślę, że jej się to spodoba. No i na pewno bym chciała jej oczywiście pokazać Medellin, na pewno zabrać do Guatapé, może do jakichś innych miasteczek typu właśnie przed Jardín, bardzo to jest jedno z moich ulubionych miasteczek kolumbijskich. No i na pewno w rejon kawy, pokazać finkę, pokazać trochę może jak się produkuje kawę, bo dużo jest takich wycieczek, także myślę, że to by jej się mogło spodobać. No i może też właśnie Wybrzeże Pacyfiku, bo mnie osobiście się bardzo podobało. No i jeżeli będzie okazja, to może też razem byśmy się wybrały na przykład nad Wybrzeże Karaibskie. No tak w sumie nie wspomniałam o tym, że dla mnie, no też dla osoby, która przyjechała z Europy, ja na przykład nigdy nie byłam w Stanach.
Więc dla mnie na przykład dużym zaskoczeniem było to, jak duże wpływy ze Stanów są jakby widoczne w Kolumbii. Typu, Ale na nie czym to wiem, polega? no na przykład na każdym praktycznie rogu jest na przykład Dunkin' Donuts, czegoś, czego w ogóle się nie uświadczy praktycznie, nie wiem, w Warszawie może są z dwa. Albo na przykład taka trochę, ja widzę, taka gigalomania, w sensie, że samochody to są takie wielkie pick-upy. Dla mnie to się tak kojarzy ze Stanami. Tutaj może to jest trochę bardziej uzasadnione, bo okej, ludzie przewożą faktycznie jakieś rzeczy gdzieś tam w górach, no ale jednak to są gigantyczne auta. Albo na przykład w sklepie dużo jest takich rzeczy, wiesz, ten taki chleb, taki, który mi się totalnie kojarzy, taki pompowany chleb ze Stanów, albo bardzo dużo rzeczy ma dużo cukru i jakby to jest takie, że te Stany tutaj są takim właśnie wyznacznikiem, ty o tym wspominałeś wcześniej, że trochę są właśnie takim wyznacznikiem, wow, tam to jest super i że my chcemy podobnie. I dla mnie jakby nigdy wcześniej nie myślałam, że właśnie, po prostu nie byłam w Stanach, no jest to oczywiste, tak, że tutaj jakby są te wpływy dużo bardziej widoczne niż na przykład u nas w Europie. Wydaje mi się, że to też jest właśnie tak, że ci Kolumbijczycy, tak troszkę to starsze pokolenie, no ja właśnie też mam takie, że tak powiem, ciocie tutaj, tak, które wróciły już, ciocie mówię mojego partnera, tak, które wróciły ze Stanów, które ileś tam lat pracowały i mają już na przykład emeryturę ze Stanów i teraz wróciły, no to jakby to faktycznie pokolenie cały czas tak, te Stany są dla nich takie wow. Ale już na przykład to młodsze pokolenie, jest sporo osób takich, które pojechało do Stanów, robiło na przykład, żeby jakiś degree, no, że zrobiły jakiś pojechało po prostu na uniwersytet, tak, czy właśnie robiły PhD, tak, doktorat, ale jak z nimi rozmawiam, to nie wiem, że chcą wrócić. Więc jakby dla nich to jest bardziej takie, okej, pojechaliśmy, chcemy być jakby to oczko wyżej, mieć dobrą edukację, popracować trochę, ale dużo osób mówi, że no chcą wrócić, bo tu rodzina, jak dzieci mieć, to tutaj, że jednak te takie wartości rodzinne są trochę ważniejsze. No też wiadomo, że z kim się porozmawia, na pewno się znajdzie dużo młodych Kolumbijczyków, którzy po prostu chcą się wyrwać i chcą wyjechać do Stanów, ale no ja tak właśnie z kilkoma osobami rozmawiałam, które mówią, no nie, planujemy wrócić. Ale ja zauważyłem, że na przykład też taka troszkę, ale z takim nastawieniem na troszkę, nie zupełnie tak samo, jest taka tendencja w Polsce. Tylko że w Polsce ja to widzę, że Polacy są tacy bardziej uświadomieni, jakoś Polacy bardziej to widzą i ten przepływ wiadomości jest taki szybszy. I na przykład te zmiany, które tutaj akurat mówimy o Ameryce Północnej, które zwłaszcza te ostatnie lata są takie szybkie, no to Europa jakoś to widzi bardzo szybko. A na przykład Ameryka Łacińska, no to u nich nadal panuje taki stereotyp, taki nie, już lepiej nie będę miał jak tylko tam w Stanach albo w Kanadzie, ale jest tak, no do końca to nie jest prawda, akurat teraz się to bardzo zmienia. Oczywiście jest tak, że cała Ameryka Południowa ma bardzo dużą taką grupę osób biednych. I w Ameryce Łacińskiej nie ma za bardzo takiej rządowej pomocy, ona jest taka bardzo mała. Stąd też każdemu się marzy, żeby być na welfare w Kanadzie, niż na welfare gdzieś tam w Ameryce Łacińskiej. Stąd też, no, jak rodzina tam wyjedzie i oni przysyłają im na przykład, w wiadomości, jak rozmawiałem z tym znajomym właśnie z Medellin, on mówi, no bo tam dotarł jeden brat i oni go gdzieś tam wywieźli spod tej granicy w Teksasie do Nowego Jorku i tam mu dali telefon i on teraz przysyła, patrzcie, już mi dali telefon, już mam gdzie mieszkać, co prawda z 2-3 innymi, ale to jest początek, widzicie, jednak jest fajnie, chodźcie tutaj do nas. No. Tak, no wydaje mi się, że to tak, to zależy, nie? Że na pewno się właśnie znajdą takie osoby, a może faktycznie ta taka świadomość tej jakości życia tak dociera trochę wolniej, także to nie tylko chodzi o to, ile zarabiasz, ale też właśnie o to, ile wydajesz i jak... Kolumbia jest fajna. Kolumbia ma akurat takie jeszcze miejsce, które nas bardzo interesuje. Widzisz, ona jest akurat tam bardzo blisko Kartageny, tylko wiesz co, Kartagena, ta stara część miasta i teraz te wieżowce, to wszystko jest po jednej stronie. Potem jest taka zatoka i jest tam taki niesamowicie długi most. I oni zaczęli budować tam drugą część miasta po drugiej stronie tej zatoki, gdzie nie było nic. Więc wszystko jest nowe i stwierdzili, wiesz co my tam zbudujemy? Zbudujemy szpitale, zbudujemy uniwersytety, zbudujemy i tak, i kurczę, takie fajne dzielnice się zaczęły, wiesz, tam budować
I na przykład nie wiem, czy słyszałaś o tym, oni tam budują taki największą gated community z takim olbrzymim, huge takim basenem, ale to wiesz, to oni mają zamiar ocean tam chyba wlać, no bo to się nie da napełnić wodą i to będzie taka najlepsza gated community w ogóle na kontynencie całym. To ani w Argentynie nie ma, ani w Chile czy w Brazylii, akurat tam przy Kartagenie ma być. To nie słyszałaś o tym? Poczekam. Nie słyszałam. Poczekam i pojadę jak już będzie. Nie, przykro mi, nie słyszałam. No i właśnie myśleliśmy, że może tam, bo wiesz, Kolumbia jest tak, że tak, Panama to jest taka trochę nudna, ale Panama jest takim świetnym miejscem, akurat takim osobom jak tobie by się spodobała, tylko nie Panama City, że tutaj jest tak, że masz taki komfort, tak fajnie jest i tak nie dzieje się nic właściwie, ale żeby gdzieś na przykład było coś bardzo interesującego, to trzeba wyjechać. U was no to można zostać w Kolumbii i przez kolejne 2 miesiące podróżować i odwiedzać nowe rzeczy. Panama jest malutka, więc tutaj nie ma za bardzo co odwiedzać. Znaczy wiesz, to można zaliczyć w ciągu 10 dni cały kraj, ale Kolumbia jest taka dużo bardziej ciekawsza. Ale z drugiej strony mamy bliżej to lotnisko duże, a wy nie macie za bardzo. No tak. Nie, no musimy gdzieś jechać gdzieś tak. No ja z reguły właśnie jak wracam do Europy, to przez Panamę. Ewentualnie przez Bogotę też, ale wolę Panamę niż Bogotę. Ale tak, faktycznie Kolumbia jest bardzo taka różnorodna i można bardzo dużo rzeczy. Myślę, że naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie, że właśnie i te osoby, które chcą szalony jakiś tam karnawał i tańczyć salsę w Cali i właśnie osoby, które chcą bardziej jakoś tam spokojne życie wieść, też coś znajdą dla siebie. Ale co ciekawe, na przykład odnośnie właśnie podróżowania po Kolumbii, jak ja rozmawiam tutaj, czy z moim partnerem, czy z jego rodziną, to na przykład też dużo osób mówi, oni mówią, że wcale oni tak dobrze Kolumbii nie znają, bo przez to, że Kolumbia była dość, no po prostu była niebezpieczna, bo nie można było się po prostu przemieszczać po kraju, to oni mówią, my jechaliśmy na wakacje do Meksyku, my jechaliśmy do Argentyny, to były nasze wakacje, a jakby też jest tak, że właśnie teraz Kolumbia się bardzo rozwija i ta część taka turystyczna też się bardzo rozwija i właśnie Kolumbijczycy też sami, wydaje mi się, że dużo więcej mogą po prostu podróżować po kraju. No więc dużo jest na pewno jeszcze takich miejsc nieodkrytych. Ale to jest akurat ciekawe. Nie słyszałem tego, co powiedziałeś, wiesz, w tej chwili od nikogo, ale to ma sens. To ma sens. Faktycznie jest tak, że wiesz, Kolumbia jest dużo bardziej bezpiecznym krajem i faktycznie masz rację, w przyszłości ona wcale taka nie była, stąd też sami Kolumbijczycy w jakiś sposób chcieliby to wykorzystać i zwiedzić swój kraj, a Kolumbia, no mi się podobała ta Pereira, jak myśmy tam byli, to kurde, wiesz co, momentami to ja się czułem, jakby to była Holandia, wiesz, przystrzyżone trawniczki, ładne te domki i tak, że to miała być bieda, jest to Kolumbia, no jak to jest, nie? Nie, no dużo jest takich, ja bym powiedziała właśnie też, że właśnie to jest taki stereotyp, że właśnie, że jest brudno. Ja bym powiedziała, okej, w Medellin bywa, są takie miejsca, gdzie, ale ja widzę, że ile pracy jest wkładane w to, żeby właśnie było czysto, ile tutaj ogrodników, wiesz, chodzą przez, jakby to miasto jest takie zielone, ale faktycznie nie jest takie puszczone, samopas, że po prostu sobie coś tam rośnie, tylko faktycznie starają się i to... Ja bym powiedziała, że też dla mnie to było takie zaskoczenie, że miałam taką wizję właśnie Kolumbii trochę bardziej takiej właśnie brudnej, może takiej nie do końca zorganizowanej, a jednak są miejsca, które są niezorganizowane, ale są miejsca, które faktycznie powoli to wszystko tak idzie ku dobremu, także... Ale czy spotkałaś się z czymś takim, że na przykład w Medellin w weekendy jest na przykład bardzo dużo rowerzystów, czy tam jogging robią? To akurat było coś takiego ciekawego u nas w Panamie, jest troszkę w Panama City, ale w Medellin to było na naprawdę zupełnie inną skalę. Jest w ogóle coś takiego organizowane co niedziela, to się nazywa Ciclovia i to są właśnie takie, po prostu jest zamykana droga. W Medellin to są chyba 2 trasy, ale teraz jak byliśmy w Bogocie, to w Bogocie jest chyba 6, więc faktycznie jakby te duże miasta po prostu w niedzielę na kilka godzin zamykają kilka głównych dróg i to jest stricte dla rowerzystów, dla osób, które chcą jeździć na rolkach, ale też dużo ludzi po prostu idzie się przejść. Ale to one długie są te trasy? One mają 500 metrów, czy one mają ile? Nie, no to jest tam powiedzmy, wydaje mi się, że ta tutaj trasa koło nas to jest chyba z 15 kilometrów, więc tak można sobie
przejechać, tak? Ta druga nie wiem, czy też ma może z 15, może trochę mniej. Także no jest tak, że faktycznie w ogóle Kolumbijczycy kochają jazdę na rowerze, więc nie tylko w tę niedzielę, ale też w ogóle można zobaczyć dużo osób na rowerach. Mamy trochę ścieżek rowerowych, ale bardzo dużo osób po prostu jeździ na ulicy, co to jest dla mnie sport ekstremalny, to co oni robią, ale dużo faktycznie Kolumbijczyków trenuje jazdę na rowerze, no i przez to, że tutaj mamy te góry jednak, no to jak oni wjeżdżają na te wzgórza, jak ja widzę tego Kolumbijczyka pod takim nachyleniem, to naprawdę się musi namęczyć. Ale żeby było trochę bardziej bezpiecznie, właśnie jak są osoby, które trenują stricte, to bardzo często jest tak, że na przykład jest 2 rowerzystów i za nimi jedzie samochód, który po prostu jakby odgradza ich, żeby musieli, żeby inni uczestnicy ruchu drogowego po prostu ich nie zepchnęli, tylko że musieli ominąć ten samochód, który za nimi jedzie. Więc to rozwiązują. Ale to ja się akurat z tym bardzo zgadzam i akurat jeśli chodzi o to Medellin, tak jak wspomniałaś, patacones smażone 2 razy, te grube baby na pomnikach, no to przyda im się, żeby raz w tygodniu, tam nie poszli i zrzucili trochę. No i bardzo dobrze, Tak. Ja zanim przyjechałam do Kolumbii, to robiłam trochę taki research, może niezbyt duży, ale tak starałam się w ogóle wywiedzieć trochę i dla mnie było trochę zaskoczeniem to, że naprawdę jest trudno znaleźć takie informacje o takim normalnym życiu w Kolumbii. Bo to, co się, że tak powiem, klika, to z reguły są niestety tematy albo narkotyków, albo prostytucji, albo osób, jeżeli wypowiadają się ekspaci, no to są właśnie tacy digital nomad, osoby tam ze Stanów, które mają taką wizję jednak Kolumbii trochę inną, tak? Które żyją w tych trochę takich enklawach digital nomad. Więc dla mnie, wydaje mi się, że ciężko jest znaleźć takie informacje, jak to takie życie wygląda tak na co dzień. Więc dla mnie dużo takich właśnie zaskoczeń w Kolumbii wynikało z tego, że mało tego jest w internecie. Zwłaszcza jak się też nie mówi po hiszpańsku. Tak jak ja robiłam ten mój research, no to nie znałam języka, także wszystko, co można znaleźć po angielsku lub po polsku, to są takie rzeczy, że tak powiem, które się klika, a nie takie prawdziwe życie. Więc... No tak, ale to jest tak, że potem każdy wychodzi z takiego założenia. No przecież wiemy już, jak to jest w Kolumbii. Wiadomo, tam jest albo prostytucja, albo narkotyki. No żadnego innego przemysłu tam nie ma. Tak, prawda? Nic się nie dzieje, tak. No więc to jest takie trochę przykre. Jakby też rozumiem teraz Kolumbijczyków, z którymi rozmawiam, którzy oni to brzemię, że tak powiem, niosą na swoich plecach. Tak, osoby, które mówią, normalnie tu żyjemy od iluś lat, jakby całe swoje życie, tak, mamy normalną pracę i w ogóle, a i tak jak komuś mówimy, że jesteśmy z Kolumbii, z Medellin, no to jakby skojarzenia są jedne i raczej negatywne. Ale też co bym, tak mogę dodać tylko, że nie wiem, czy tak mi się trafiło, ale wydaje mi się, że jest to takie też kolumbijskie trochę, że oni nie wypowiadają tak bardzo kategorycznie swoich opinii. Więc nawet jak przyjeżdża dużo osób, to i ja przynajmniej tego tak bardzo nie odczuwam, że nie jest tak, że ktoś przyjeżdża i mówi, tutaj bym zrobił inaczej, jak to w Polsce, że to jest tak, mama przyjeżdża i tam powie, to mogłoby być inaczej zrobione, a w Kolumbii jakoś tak mam takie wrażenie, że jest duży taki szacunek i może dlatego te 50 osób jakby są w stanie ze sobą wytrzymać, bo jakby każdy nagle zaczął mówić, co tam myśli, to mogłoby być trochę gorzej, mogłyby być jakieś kłótnie rodzinne. Agnieszka, to w takim razie jakie plany na najbliższe, nie wiem, kilka lat, może jakie cele, czy nadal w Kolumbii, czy powrót do Polski, czy może gdzieś indziej? No ja obecnie niedługo kończy się mój urlop w pracy, także ja muszę wrócić do Polski na pewno na jakiś czas, ale myślę, że po tym roku w Kolumbii trochę się do niej przekonałam i myślę, że jakby rozważam to, żeby tutaj wrócić, żeby tutaj mieszkać, ale to nie jest, że tak powiem, jeszcze zdecydowane. No to musimy, że tak powiem, z moim partnerem porozmawiać, przedyskutować to, ale widzę dużo plusów mieszkania w Kolumbii, także rozważam. Agnieszka, to w takim razie dziękujemy za czas, jaki nam poświęciłaś. No i akurat okaże się, że wkrótce będziesz musiała podjąć decyzję, czy tam, czy tutaj. No w każdym bądź razie trzymamy za to kciuki. No trzymaj się. No. Dziękuję.
y en mi sufrir veo como las parejas también se abrazan. ¿Por qué no vienes? Y te diré mucho que te quiero, para que por mi culpa nunca sufras. Ven para curarte mil heridas, amor. Aquí me tienes, pagando por todos tus sufrimientos, más impotente y más triste que nunca. Ven para que me perdones la vida, perdón. Sabes que mi vida la tengo en tus manos, que mi suerte la tengo en tus labios. Vuelve porque yo te necesito y tú eres mi destino. Ven pa' que me perdones la vida, perdóname mi vida, perdóname la vida. ¿Para qué desear tus besos si tus labios no quieren? Porque soñar un amor que no existe en ti. Porque fijar la esperanza en algo que ya ha muerto. Si al final de la ilusión no hay un día que no sea gris. Sí, sí. Sembré semillas de amor en tu alma desde niño. La cuidé con ilusión, rodeándola de cariño. Y alguien se